Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować w serii First Look kolejny model Thunderbolta, czyli Republic P47D Thunderbolt w wersji 30RE. Powiem Wam, że jak zacząłem czytać, ile Thunderbolt ma wersji i czym one się różniły, no to powiem Wam, że można oszaleć z radości. Nie będę nic teraz mówił, bo musiał sobie po prostu wydrukować, zaznaczyć najważniejsze rzeczy i Wam opowiadać przez najbliższą godzinę. I tutaj ukaże się po prostu kolejna wersja P40, wersja D30, ale tym razem RE, nie RA. Ale posłuchajcie, tutaj po tym D to było naprawdę 28, 27, cuda na kiju się działy. Były to poszczególne modyfikacje Thunderboltów poprzez na przykład elektryczne i zdalne zdejmowanie na przykład zbiornika dodatkowego z paliwem, a to krótsze, a to troszeczkę dłuższe lotki, ciutkę dłuższe skrzydła. Powiem Wam, na przykład śmigło inne było inaczej wyprofilowane, inny silnik był zastosowany. To powiem Wam, najlepiej widać, gdyby te samoloty stały sobie jeden koło drugiego i na przykład były dobrze opisane właśnie modele, czyli dokładnie ten napis, i wtedy moglibyśmy cokolwiek zobaczyć. Najlepiej by było jeszcze wycięte strzałki czerwone, że ten ma dodane to, ten ma dodane to. Duża część tych zmian w tych Thunderboltach jest na pierwszy rzut oka niewidoczne i powiem Wam, że trzeba naprawdę było kogoś postawić, zebrać grupę ludzików i na przykład na okrągłym stole byśmy wszyscy sobie przechodzili dookoła, a jeden typ, znawca dzbanków, Thunderboltów, mógłby sobie po prostu chodzić, opowiadać i wyżyć się totalnie, pokazując swoją wiedzę na temat tych samolotów. To jest kolejny model od firmy Mini-Art Thunderbolta w skali 1:48. To jest oczywiście model Basic Kit, czyli taki troszeczkę zubożały, niczym sam Uran. Nie posiada kilku elementów, dokładnie na przykład blach, nie posiada większej ilości malowania. Mini-Art troszeczkę, wydając właśnie Basic Kit i Expert, taki powiedzmy kit, spapugowało trochę z polskiej Arma Hobby, a może i Zetka. I dzisiaj skupimy się na tym modelu, który tak naprawdę dla mnie, mówię o sobie jako sklejaczu takim domowym, ten model jest aż świat i ludzie. Sami za chwilę zobaczycie. Tak prezentuje się pudełko. Boki przedstawiają tak. Jak zauważycie, firma Mini-Art pochodzi z Ukrainy, ale w tej chwili jest na terenie Polski i jest to już, powiedzmy, firma polska. Model jest z tego roku. Model wyprodukowany Made in Poland. Mamy różnego typu właśnie informacje tutaj, że jest to model plastikowy w skali 1:48 do samodzielnego złożenia. Zestaw zawiera model samolotu, farby i klej nie wchodzą w skład zestawu. Co dalej? No tutaj mamy to samo, a tu mamy właśnie dwa malowania tego samolotu. Powiem Wam, że oba są chyba ciekawe, jeżeli chodzi o taki srebrny kolor, bo to są już malowania takie, powiedzmy, z późniejszego okresu. Tak, dokładnie, gdzie Amerykanie już nie musieli się malować, kamuflować. I mamy, proszę bardzo, samolot z Włoch. Tutaj, proszę bardzo. 45 rok, później sobie sprawdzimy dokładnie 45 rok, tak, a tu mamy wiosna 45 roku. I nie za bardzo widzę skąd dokładnie. To już pozostawiam Wam. Też ukraińska firma i ma kalkomanie drukowane w kartografię, czyli to są bardzo dobre kalkomanie, jeżeli chodzi o włoskiego producenta kalkomanii.
A teraz sobie co, zerkniemy, chcielibyście, ja też powiem wam, bo tylko miałem taki bardzo short, bym powiedział, rzut okiem na zawartość tego pudełka. Ja już wam obiecałem w shorcie na kanale, zapowiadałem, że zrobię właśnie unboxing tego modelu. No i pamiętacie unboxing Thunderbolta od poprzedni? Mówię o Thunderbolcie z Dora Wings. No to widzicie teraz dokładnie, jak to wygląda wszystko. No po prostu ten model to jest też 4.8 i on ma jeszcze dużo miejsca. Po prostu MiniArt robi już takie bardziej zaawansowane modele z masą szczegółów, detali, gdzie powiem wam, no tutaj raczej bym nie polecał tego modelu osobom przyzwyczajonym do samolotów takich prostych, tak, że na przykład kabina to się składa góra z 5-6 elementów, gdzie nie ma stateczników pionowych czy też poziomych, ruchomych. Tutaj widzicie, jest to wszystko, gdzie po prostu jest dużo uboższy model, nawet w 4.8. Więc ten model jest przeznaczony już dla troszeczkę bardziej zaawansowanych, mających dużą cierpliwość z modelarzy, którzy chcą mieć bardzo zdetalowany, przepraszam, bo tło zjeżdża, bardzo zdetalowany model. Wszystko mieści się w tej zafoliowanej, w tej torbie, jeżeli chodzi o model. No jak widzicie, mamy bardzo dużo ramek. Bardzo fajnie wydana instrukcja. Ja przynajmniej lubię duże instrukcje. Zobaczymy, jak ona się otwiera. Czy ona jest zaklejona, zaspawana, czy też nie. Nie pamiętam, jak to było w poprzednim unboxingu, no ale zaraz trzeba będzie to otworzyć. Tak, wszystko jest na przykład zgrzane, nie jest nic, nie ma możliwości posłuchajcie, odklejenia i zaklejenia ponownego. Tutaj widzę, że będzie potrzebna penseta. Proszę bardzo, mamy pensetę. No i mamy porządnie, naprawdę bardzo dobre kalkomanie zrobione i powiem wam, no jest tego trochę. To mnie najmniej przeraża. Zawsze przerażają mnie te kalkomanie. Techniczne te kalkomanie z opisem właśnie różnych wnęk na bomby, na przykład na zbiorniki z paliwem. Tu mamy wszystko opisane, że to jest lewa, prawa i powiem wam, że to jest naprawdę, zresztą sami zobaczcie, ile tego jest. No trochę tego jest i jest sporo do naklejania. Ale jak się patrzy pod kątem, to powiem wam, nie widzę tutaj takich ramek dookoła, na dodatku tej kalkomanii powiedzmy, która jest niezadrukowana. Jest naprawdę bardzo porządnie zrobiona ta kalkomania i ta kalkomania jest dedykowana, to jest ogólna kalkomania do wszystkich, zwróćcie uwagę, Thunderboltów P47D, tych późniejszych wersji. To jest jedna rzecz. Mamy następnie tą potężną, właśnie już do tego modelu. Wszystkie kalkomanie są, posłuchajcie, przezroczyste i tu warto zwrócić uwagę, że jeżeli mamy jakieś łączenie, powiedzmy coś, co może nam utrudnić na modelu przyklejenie takiej w całości kalkomanii, to po prostu mamy już to podzielone przez producenta, czyli nie musimy walczyć z jakimiś płynami, które mają nam zmiękczyć i żeby weszły dokładnie w dane miejsce.
Tu na przykład jest otwór w tej kalkomanii, gdzie pewnie coś przyklejamy, wklejamy po prostu i jest już przez producenta to przemyślane. To są kalkomanie powiązane do kabiny. Mamy wszystkie tutaj elementy, które wklejamy do środka kabiny, które z reguły i tak później nie widać. No i posłuchajcie poszczególne dalej kalkomanie z oznaczeniami indywidualnymi pilotów do po prostu tego typu kalkomanii z szachownicą. No i oczywiście z napisami. Tu mamy tak samo kalkomanie indywidualne. No, są one naprawdę. Tutaj mamy właśnie pojedyncze cyfry, które sobie naklejamy. Nie jest to powiedzmy w jakimś jednym zestawie, tylko jest na przykład, no mamy te 600 powiedzmy 3 zrobić, no to mamy każdą kalkomanię oddzielnie, nie na jednej przyklejanej, jednej naklejce, powiedzmy w ten sposób. No i teraz instrukcja. Instrukcja jest bardzo ładnie zaprojektowana. Ma ona naprawdę estetycznie przede wszystkim. Jak z poręcznością podczas sklejania, to może nie najlepiej, bo jest dużo, ale powiem Wam, no niestety tutaj no, musi producent pokazać wszystkie elementy i naprawdę zwróćcie uwagę, że dwie strony są poświęcone tylko i wyłącznie zawartości pudełka. No jest tego trochę. Nie ma, to bardzo fajnie są opisane te elementy. I co dalej mamy? No i tu się trochę uśmieję, nie? Będę jechał dalej. Tutaj, jeżeli chodzi o sklejenie kabiny, wnętrza po prostu pilota, tam gdzie siedzi pilot, mamy tylko, powiedzmy, no mamy jedną stronę i na tej stronie mamy tak naprawdę łącznie tutaj, tak, mamy na jednej stronie troszeczkę większego formatu w porównaniu do innego producenta i to jest przede wszystkim skala 1:48. Mamy zaznaczone czytelnie, przynajmniej na chwilę obecną można tak powiedzieć, pozostałe elementy w czasie sklejania wyjdą. Mamy wszystko idealnie czytelne pokazane, co, gdzie, jak wkleić i jak pomalować. Przed wklejeniem na przykład część elementów, część po wklejeniu. Mamy od razu tutaj pokazaną właśnie kalkomanię, że ten element wklejamy na ten przyrząd, tą kalkomanię. Następnie tutaj, co jeszcze ciekawego jest, mamy następnie, no tak, tutaj pokazuje nam producent jeszcze kolejne etapy wklejania. To nie mam zielonego pojęcia, co to jest i w którym miejscu. Aha, to jest po prostu w kadłubie wklejamy, ale tak, dokładnie. Następnie mamy oddzielnie wklejaną, posłuchajcie, zwróćcie uwagę, antenę, czyli nie jest ona od razu przyklejona, tylko jest bardzo fajnie zrobiona, bo ją wsuwamy, przyklejamy. Jeszcze jakiś element za chińskiego Boga, nie wiem co ten element, za co ma robić. No i kolejne etapy sklejania, wklejania, malowania i tak dalej. Na jednej stronie, na pół strony mamy, posłuchajcie, pokazane złożenie silnika. I tego silnika tu jest, powiem Wam, jak na 4.8 i tak dużo. Bardzo dużo jest i oho, właśnie. I mamy pokazane klapy osłaniające silnik i tu można spokojnie te klapy zdjąć tak jak one tu są i po prostu zdjąć je i pokazać, chociaż nie jestem pewien, czy tu na pewno jest dobrze to cięcie wykonane, czy prawidłowo te klapy są zdjęte w stosunku do oryginalnego modelu. To już trzeba po prostu we własnym zakresie sprawdzić w jakiejś monografii poświęconej właśnie Thunderboltom danej wersji. No i tu jest coś, co zauważyłem. To jest, posłuchajcie, pokazane wnętrze, gdzie wklejamy koło. Tutaj to są te elementy. Tu są lotki. Teraz tak, mamy możliwość wykonania koła w locie, czyli koło tylne jest schowane lub zamykamy to koło.
I tu są właśnie między innymi najprawdopodobniej te różnice wynikające z modelu danego Thunderbolta P47D R coś tam. No powiem Wam, że jestem pod wielkim wrażeniem. Masa do sklejania elementów. To jest wnętrze podwozia, tu się chowa podwozie, tu mamy uzbrojenie. Jest tego, powiem Wam, niesamowita ilość. Gdyby to się pojawiło w 7.2, to to naprawdę tylko specjalista by mógł to zrobić. I patrzę kolejne etapy właśnie. Jest to fajnie, czytelnie to jest zrobione. Przynajmniej tak jak mówię, teraz jak oglądam, jeszcze bez sklejania, tak? Dalej, bardzo fajnie rozwiązana jest tutaj sprawa kół. Mamy, posłuchajcie, warianty kół. Proszę bardzo. Tu mamy, no powiedzmy, tu mamy oponę, a tu mamy dekle, tak? Powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. To jest koło i mamy wersję jedną, drugą, trzecią, tak? I sprawdzamy sobie, którą po prostu wklejamy. Opona składa się z dwóch elementów, ale nie jest na przewylot, tylko do chyba zewnętrznej, tak, do zewnętrznej części. To jest wewnętrzna część, do zewnętrznej części, którą dobrze widać, mamy różne wersje, powiedzmy, tej felgi, tak, w ten sposób. Co jeszcze mamy alternatywnego? Tu mamy jedną rzecz, no tak, tutaj mamy jedną rzecz, bardzo fajnie rozwiązane i też są kalkomanie na które techniczny opis na goleniach podwozia. No i po kolei to sklejamy, tak, bo część musimy wcześniej pomalować, bo już będzie troszeczkę sprawiało problem pomalowania na przykład koloru osłon goleni. Jest naprawdę bardzo dużo, widzę, sklejania. No i mamy tutaj różne zbiorniki, widzę, i różne montowania. Tak, mamy 108 galonów, 200 galonów, 150 galonów, razem z poszczególnymi chyba uchwytami, bo nie wiem, czy to jest ten sam uchwyt. 32 część, 32, 32, ale są różne sposoby mocowania. CD8 i tu już są inne, tak, inny rodzaj mocowania. Tu mamy CF15, czyli montując dany zbiornik musimy uważać, które elementy wycinamy, które trzymają po prostu dany zbiornik. No i jest jakaś alternatywa, tak? Tu mamy właśnie te pylony, do których montujemy zasobniki. No i bombki są, tak? Mamy też oczywiście bomby, które na przykład tu jest 1000, oj nie wiem co to jest, to są funtów czy coś takiego. Tu mamy granaty dymne, widzę. W każdym razie tu mamy bomby podwieszane właśnie pod pylony, które są na skrzydłach. No i możemy sobie coś takiego zrobić, że pod skrzydłami wieszamy aha, jest ok, posłuchajcie, albo na przykład mamy wersję DCB, ewentualnie A i teraz sobie właśnie wybieramy, czy pod skrzydłami podwieszamy bomby, czy dodatkowe zasobniki, jeżeli chodzi o paliwo. Zobaczymy dalej, tak jak mówię, tu trzeba uważać właśnie, który zestaw się wybiera, ponieważ to zależy też od wersji. Tu mamy malowanie pokazane, właśnie ten jedno z dwóch malowań, dobrze mówię jedno z dwóch, czy jeszcze coś jest? A zerknę na koniec. Nie, jedno z dwóch. Jedno z dwóch malowań i w zależności od wersji dajemy ten, na przykład tu mamy mały galon, mały zasobnik z paliwem i mamy bombę. Tu mamy duży znowu zasobnik z paliwem, ale w miejscu podwieszenia bombę. Tu widzimy, są zainstalowane jedynie te pylony, do którego montujemy na przykład bombę lub tak, bomby lub zbiorniki dodatkowe. No i oczywiście mamy od razu pokazane, jak malujemy samolot, gdzie co naklejamy, jak się maluje skrzydła.
A na samym końcu, tak, tu jest Snow Grenade, dobrze, to jest zasobnik, jakiś generator, może zasłony dymnej. No i odpowiednio mamy różne rodzaje bomb, różnej wadze. I tak samo tu mamy zbiorniki z paliwem. No kupa sklejania. Przepraszam, muszę coś poprawić. Dobra, a teraz lecimy do ramek. Trochę mini art tych elementów musiał narobić. Widzimy to po poszczególnych ramkach. W każdym razie tak, teraz będę musiał, tak, nie, spokojnie, damy radę. Tak prezentuje się ten największy element kadłuba. No, w porównaniu powiedzmy z poprzednim Thunderboltem, który prezentowałem od Dory, no to jest niebo a ziemia. Jest naprawdę rewelacyjnie ten wykonany. To jest praktycznie każdy detal. Druga część kadłuba, ta lewa. Robi bardzo duże wrażenie ten model. Nie powiem nic na temat sklejania, bo nie sklejałem. Na razie jest to first look. Oglądamy sobie, jak jest wykonany ten model. I kolejna ramka z masą części. No powiem wam, co tu mówić, no. Jest to w tej chwili chyba najlepiej wykonany model Thunderbolta w skali 1:48 w tej wersji D z kroplową owiewką na rynku. Nie ma to tamto. Dość duża ramka. Ramka z elementami kabiny. Praktycznie całą kabiną chyba. Nie, chyba nie cała. No, detal sami widzicie jaki jest. Ale chyba nie pobiją z elementami detalu Tamii i F-35. Chociaż powiem wam, wygląda to praktycznie jak wydruk z żywicy. Jest taki detal i nie mam się czego przyczepić, powiem wam. No, jeżeli chodzi o jakość, zobaczymy jaka jest grubość ramki względem elementu. Nie, no tutaj po prostu jest mistrzostwo świata. Co jest z drugiej strony? A, posłuchajcie, są takie wypychacze, których w ogóle nie widać. Należy je po prostu, jeżeli przeszkadzają wam, ewentualnie w montowaniu, po prostu je wyciąć. Nie uszkodzi to na pewno samego modelu. Perfekcyjny model. Ha, śmigiełko. No, powiem wam, to jest też wymienny element, ponieważ okazuje się, że one miały kilka wersji śmigieł i no powiem wam, że to śmigło jest jak prawdziwe. Zwróćcie uwagę na mocowanie łopaty śmigła względem wirnika. To jest warto na to luknąć, zwrócić uwagę. Nawet jeżeli się nie interesujemy lotnictwem, nie jesteśmy fanem lotnictwa, ale na przykład marynistą, czy też pancerniakiem, to powiem wam, warto to obejrzeć chociażby dla tego detalu. I zobaczyć po prostu, kurna, co ja sklejam. Kolejna ramka DE małe. No niestety to jest ta kolejna wersja i to jest kolejna ramka z elementami do tej wersji. Kurczę, zobaczcie na ten detal i jakość tych elementów. Wow.
O kurde, jaka długa ramka chuda. Tu są, posłuchajcie, widzę dużo elementów. O kurczę, pióro. Tak, to jest, posłuchajcie, uzbrojenie, koła. Proszę bardzo. Tak prezentują się koła. Dwa rodzaje kół są. Zwróćcie uwagę na protektor, na bieżnik. I tu są dwa rodzaje kół. Trzeba sprawdzić, które koła idą do którego modelu, bo jeżeli jeden latał we Włoszech, no to może być na przykład tylko i wyłącznie taki prostszy protektor, tak? Ewentualnie nie lądował na podmokłym terenie, powiedzmy tak, takim europejskim, tylko suchym bardziej klimacie włoskim. Działka, znaczy lufy działek, tak? No i tu mamy elementy związane między innymi z tylnym kołem. A tylne koło, posłuchajcie, prezentuje się tak. I to jest koło, jedno koło jest jako koło, posłuchajcie, do wersji lecącej, a drugie lotniskowej. Zwróćcie uwagę na koło po prawej stronie. Ono mają ugięcie. To jest element 21. I jest ono ugięte, tak że sobie ten samolot stoi, widać ciężar tego samolotu, że koło się ugięło. Co tu dalej mamy? O rany. Teraz kolejna taka długa ramka, też chuda. I tu mamy ramkę silnika do tej wersji Thunderbolta. O rany, to robi wrażenie też. To są elementy związane z silnikiem i powiem wam, tego silnika w tej skali mi tyle wystarczy, tu jest tyle tego wszystkiego, ile chyba powinno być, nawet gdyby było mniej, ponieważ no, tu chcieli pokazać, tak, swoje umiejętności, ale powiem wam, że to wszystko może być wykorzystane przez daną osobę, która będzie sklejała ten model, nawet jeżeli go pozamyka. I tu możemy się trochę nauczyć budowy silnika do tej wersji Thunderbolta. Ładnie to wygląda. A tutaj montujemy śmigiełko i to wygląda w ten sposób. Ten element, po prostu okrągły, wędruje, element okrągły, chyba na ten element tutaj, bo tu są jeszcze te elementy, ale kolejność trzeba znaleźć, bo to jest dość szerokie, kuliste wejście z taką wcinką. I co tutaj ma wcinkę? Wiecie co? Chyba do tego montujemy. Tak, bo tutaj jest taki ząbek, miejsce na wchodzący ząbek. I to jest chyba ta warstwa, na którą nakładamy mocowanie, tam gdzie jest wał śmigła. Uhuhu. Jeszcze jedne koła. No a tak, nie, to jest też, tak, mamy jeszcze jedne koła, posłuchajcie, jest druga ramka i też są takie koła dodane, jeszcze inny protektor. No w każdym razie tak, tu mamy koła i właśnie te dekle, które wklejamy w to miejsce. I uwaga, koła mają ugięcia, czyli jak sobie je skleimy, odpowiednio je trzeba ustawić do takiego stojącego, czyli tak naprawdę na samym końcu praktycznie te koła trzeba wklejać do już praktycznie całego pomalowanego samolotu, żeby ustawić sobie stojący na biurku, powiedzmy, samolot, tak żeby te ugięcia były równo względem biurka. No i tu mamy te różne zasobniki, które podczepiamy pod skrzydła, łącznie z muszę sobie przeczytać o tym zadymiaczu jakimś, co robi dym, bo nie wiedziałem, że coś takiego było używane. Tu są bomby na tej ramce. I powiem wam właśnie, co to jest to urządzenie do wytwarzania dymu. Tu mamy uchwyty właśnie do mocowania danych, powiedzmy, zasobników. To jest akurat ramka C Dubel, znaczy C, tutaj jest kilka elementów, tak?
tylko nie są odcięte. No jest to pomyślane, że nie jest pochlastana. To w każdym razie jest ta sama ramka, która przed chwilą była prezentowana. I ostatnia duża ramka. O Matko Bosko jedyno. No to robi wrażenie, powiem wam. Kurczę, pióro. Piękna sprawa. Tak wygląda detal i samo skrzydło, jak sobie je skleimy. Tu mamy drugi spód skrzydła. Tu część kabiny, osłonę silnika. Tam tak samo. No i zobaczcie górę skrzydła. To jest lewe skrzydło. Tu mamy miejsca na wklejenie właśnie oszklenia, oświetlenia samolotu. No powiem wam, to jest naprawdę bardzo wysokiej jakości model. I to w tej cenie. Link do modelu oczywiście znajduje się pod filmem w opisie. Golenie. Tu mamy. I na koniec została szybka, ale ona niczym się widzę nie różni od poprzedniej, ale nie chcę, żeby ktoś mi zarzucił, a nie otworzył. Zaraz zobaczymy. Też się boję, żeby się nie uszkodziła, nie? Tak prezentuje się i tutaj zaraz zobaczymy. Kurczę, no. Coś z napisem, co tu jest? A, dobra. O, w ten sposób nie, jakoś tak nie za bardzo. Nie załamuję nic. Bardzo, mogę spokojnie przeczytać to, co jest na kalkomanii. Dobra, posłuchajcie. To by było tyle, jeżeli chodzi o Thunderbolta. P47D30RE od polskiej firmy Mini-Art. Powiem wam, że naprawdę ich modele, z którymi ja się zetknąłem, to samoloty, jak i również czołgi w skali 1,72. Czołgi w skali 1,72 też uważam, że są dla bardziej zaawansowanych. Mówię tutaj o Stugach, które oni w tej chwili z uporem maniaka całą nam robią, praktycznie jak kalendarz Pirelliego. Każdy miesiąc ma swojego Stuga. No to powiem wam, że tak samo jest perfekcyjnie zrobione są te Stugi jak samoloty. Jeżeli chodzi o czołgi w skali 1,72, przepraszam, 1,35, to powiem wam, raz otworzyłem pudełko i zamknąłem je. Po prostu przeraziłem się tej ilości części, jakie były właśnie w tym modelu. To jest adekwatne mniej więcej do modeli Bordera, których unboxingi mam zrobić, gdzie po prostu są tak rewelacyjnie zrobione te czołgi, z takim detalem, że po prostu zewnętrznie jest coś pięknego, a jest jeden chyba Stug czy Stuch, który ma pełne wnętrze, wszystko ma dosłownie. To, co było pod pancerzem, silnik, przedział, taki, siaki, owaki, armata cała kompletnie z amunicją, no po prostu cud miód, palce lizać. A na chwilę obecną dziękuję wam za oglądanie unboxingu, z modelu, którego bohaterem był Thunderbolt od firmy Mini-Art pod numerem 48023. Modele oczywiście, teraz spodziewam się dwóch nowych modeli Thunderbolta od Mini-Artu, no a te, które widzieliście poprzednio i ten, są na stanie sklepu. Dziękuję, do zobaczenia.